rzeczywiście ja się budzę rano i wtedy mówię, kurde, co tu się dzieje? Czemu tak mało tych dojo? I została informacja, że właśnie 20 milionów dolarów ktoś wrzucił. No ja myślę, że to Injective wrzucił, tak by the way. Jak na projekt z taką kapitalizacją, to tam się dzieje. Tam jest normalnie młyn w konwersacji i to nie jest na zasadzie, że wysyłanie gifów i LFG. Tak, to the moon. No, tylko rzeczywiście tam jest jakaś w miarę merytoryczna dyskusja. My wybraliśmy dojo, jeżeli chodzi o Injective. No i rynek na razie też wybiera. Tak, Także czyli piraci chyba mają nosa. Witamy po dłuższej przerwie. Trochę nas nie było, ale święta i Nowy Rok dały nam w kość i musieliśmy trochę odpocząć. Dzisiaj widzimy się w naszym kolejnym cyklu Pirackie Perły, które wyławiamy z samego dna. Akurat jest fajny dzień, ponieważ w tym momencie jest największy airdrop na Injective Protocol. W tym momencie właśnie na Dojo Swap ludzie claimują tak zwane Baby Dojo, czyli reflektywny token do Dojo. My znaleźliśmy Dojo przed powstaniem jeszcze tego projektu w formie, może nie przed powstaniem jakby w zamysłach ludzi, którzy tworzą ten projekt, ale coina. Tylko jakby przed powstaniem coina i braliśmy jako piraci, braliśmy udział w tak zwanym launchpadzie. I co ciekawe, a propos tego samego launchpadu Dojo było to, że launchpad bardzo szybko się sprzedał, ale największa alokacja, bo to było tak, że w ogóle wszystkie launchpady na Dojo polegają na tym, że jest załóżmy określona jakaś alokacja, typu nie wiem, niech to będzie 10 milionów dolarów i w momencie, kiedy zostaje ona przekroczona, dalej można brać udział w launchpadzie, tylko wtedy alokacja danych tokenów jest zmniejszona. I tak samo było z Dojo oraz ze wszystkimi później tokenami, które pojawiały się w formie launchpada na całym ekosystemie Dojo. I a propos Dojo, była taka sytuacja, że ile tam chyba 20 milionów 25 milionów uzbierali. 25 milionów, ale 20 milionów dolarów zostało wpompowane w kilka godzin przed zamknięciem launchpada. A, tak. No. To było ostatnie te godzinki. W ostatnie godziny i jakby alokacja wszystkich ludzi została o te 20 milionów pomniejszona, ale to było akurat spektakularne, ponieważ rzeczywiście ja się budzę rano i wtedy mówię, kurde, co tu się dzieje? Czemu tak mało tych dojo? I została informacja, że właśnie 20 milionów dolarów ktoś wrzucił. No ja myślę, że to Injective wrzucił, tak by the way. Albo jakiś wieloryb z Injective'a, no bo jakby tak wyczekany do samego końca, to jest niemożliwe, żeby ktoś tak sobie czekał i właściwie ta jedna wpłata była większa niż wszystkie wpłaty wcześniejsze na ten launchpad. No tak, ale tutaj też jeszcze warto powiedzieć o tym, że samo Dojo jako projekt, no bo nie powiedzieliśmy czym jest Dojo tak właściwie. No to teraz właśnie ty powiesz. No Dojo to jest AMM, czyli zautomatyzowana giełda zdecentralizowana, czyli tam nie macie książki takiej order bookowej jak na zwykłej giełdzie typu Binance, Bybit, tylko coś w stylu PancakeSwapa albo Uniswapa i to na Injectivie. No i właśnie zacząłem mówić o tym, że Dojo przerósł konkurencję dosyć mocno, ponieważ największym wcześniej DEX-em przed Dojo był Helix, gdzie TVL, czyli zamknięta wartość dolarów w projekcie to było 13 milionów, a Dojo przerósł Helixa w ciągu tygodnia i został największym projektem na Injectivie. My się zainteresowaliśmy tym projektem przede wszystkim dlatego, ponieważ jakby ja akurat osobiście mocno wierzę w Injective, ale umówmy się szczerze, każdy większy ekosystem ma swojego wiodącego DEX-a i tutaj wystarczy po prostu popatrzeć na tak zwany market cap danych projektów. Jeżeli Binance ma PancakeSwapa i wszystko, co się dzieje na Binance Smart Chain ogarnia PancakeSwap, tam kapitalizacja w tym momencie jest chyba $1 miliard, coś koło tego. W momencie, kiedy był bull run i tak naprawdę PancakeSwap jako coin też szedł po ATH, tam chyba kapitalizacja była na poziomie dosłownie kilku miliardów dolarów.
w momencie startu Dojo i w momencie, kiedy my wchodziliśmy w ten projekt, tam była chyba 10 milionów dolarów, teraz jest na poziomie 70 milionów dolarów kapitalizacja, więc tutaj nie trzeba być geniuszem matematycznym, żeby sobie policzyć na punkcie samej kapitalizacji, gdzie my jesteśmy, jeżeli chodzi o Dojo. My założyliśmy, czy błędnie, czy dobrze, to pokaże tak naprawdę przyszłość, bo nie jesteśmy też, jakby to powiedzieć, magikami przyszłości, ale my założyliśmy od samego początku, że Dojo będzie wiodącym deksem na Injective i chyba póki co nasze założenia są dość trafne. No tak, no bo jak spojrzymy sobie na przykład na DeFi Lamę i na wszystkie projekty, które są na Injectivie, no to Dojo w tym momencie ma TVL-a 70 milionów dolarów, a cała konkurencja typu Astroport, Helix, Black Panther mają około 10 milionów. No to 7 razy więcej mają pieniędzy włożonej w projekt, znaczy zamrożonej. Tak. Ale a propos Black Panther, to Black Panther chyba podjęło współpracę z Dojo, z tego co wiem. Tak, podjęło. Ostatnio jakiś był chyba nawet airdrop dla tych Black Panther, którzy stykowali INJ bodajże. Tak, Tak. no będzie dopiero. W sensie, no już można było robić claim i dopiero będzie wymiana z tych punktów na tokeny. Oprócz tego, jak Dojo wystartowało, dość dużo, jakby oni wystartowali z przytupem i zaczęli dość dynamicznie wrzucać różne launchpady, różne airdropy. Oczywiście, umówmy się szczerze, 75% tego podejrzewam będzie gówno warte, ale to chodzi o to też, jak team pracuje i jak podchodzi do tematu, bo jeżeli sobie wejdziecie na Twittera bądź Telegrama Dojo, ja uważam, że jest to jeden z lepiej transparentnie komunikatywnych teamów oraz szybko działających w całym jakby zakresie kryptowalut, jaki ja znam do tej pory. Jakby rzeczywiście, jeżeli macie jakiś problem, a te problemy się pojawiają, bo wiem, że dzisiaj na Baby Dojo tam ludzie, za przeproszeniem, kurwią na lewo i prawo, że nie można sklejmować Baby Dojo albo są jakieś problemy. Jakby dlatego ja na przykład dzisiaj w ogóle olałem temat na Piratach, napisałem, że ja nawet nie będę tego klejmował, nie zamierzam się irytować, ponieważ z góry założyłem, że będą te błędy. No i airdrop to jest free money, więc wiadomo, że bardzo dużo ludzi tylko pod to grało i tylko czeka na ten claim. Jakby ja to olewam. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że to olewam, bo tego nie olewam, ale dzisiejszą tą sytuację olewam. Ale mimo wszystko ten team działa dobrze. Nie wiem, czy ty tam sobie z nimi dyskutowałeś? Tak, no trochę tam pisałem właśnie na ich Telegramie, rzeczywiście sprawnie działają, ale właśnie a propos Telegrama, to jest bardzo ciekawe, że ten Telegram jest bardzo aktywny, ale to tak naprawdę jak na projekt z taką kapitalizacją, to tam się dzieje, tam jest normalnie młyn w konwersacji i to nie jest na zasadzie, że wysyłanie gifów i LFG. Tak, to the moon. Tylko rzeczywiście tam jest jakaś w miarę merytoryczna dyskusja. A jeszcze chciałem tutaj się odnieść, bo Maciek zaczął mówić na temat tych airdropów, które są na Dojo. No to wiadomo, że te airdropy zazwyczaj są gówno warte i czasami to nawet nie przelicza wartości tych coinów do Dojo albo do INJ, bo jest to tak mała wartość, ale tutaj też jest to bardzo dobre zagranie marketingowe, ponieważ te airdropy są zazwyczaj robione dla społeczności Dojo i jakiegoś projektu, czyli że na przykład mieliśmy airdrop dla kolekcji NFT Destiny Punky, nie? To jest jeden też z większych kolekcji na Injectivie i ci ludzie zostali przyciągnięci, cała ta ich społeczność, no bo dostali airdrop właśnie z Dojo przez ich platformę i teraz zostaną na tej platformie, jak będą chcieli coś wymieniać. I tak działają po kolei z każdą kolekcją NFT, że robią dla nich coina, który jest airdropowany przez ich platformę i dzięki temu właśnie przyciągają społeczność do swojej platformy. Tak, no i tutaj warto nadmienić, że rzeczywiście Dojo mi się przypomina takim teamem szalonych naukowców, którzy chcą wszystko robić jako pierwsze w całej w ogóle ekosystemie kosmosu, bo na przykład w całym ekosystemie kosmosu i tutaj wiem, że na przykład Bary nie jest w Dojo, ale Sushi i to jest projekt NFT połączony z coinem w tej całej, to zaraz może Bary właśnie opowie, czym jest tak zwane RC404. RC404. Czym tak naprawdę to jest? Bo ostatnio był na to trend, a tak naprawdę podejrzewam, że większość ludzi nie wie, więc Bary jako ten, który wyniuchał ten trend, jeden z pierwszych na Twitterze,
akurat w sushi, który jest powiązany z dojo, zainwestował? Czemu zainwestowałeś i czym jest ten trend? Więc zacznijmy od samego początku. Trend ERC404, czyli tak zwane połączenie tokena z NFT. Mając jeden token NFT, posiadamy też jednego tokena i z reguły on jest, że tak powiem, spięty z ceną NFT, czyli przykładowo posiadamy jeden NFT, który jest warty, niech będzie to $10, więc jeden token też będzie warty $200, ale możemy też być częścią przykładowo połowy tego NFT-ka, czyli teoretycznie nie posiadamy NFT-ka, ale posiadamy przykładowo 0,5 coina, które może być przykładowo warte połowę ceny NFT-ka. Jeżeli chodzi o same sushi, to posiadam. Kupowaliśmy w sumie go przez Dojo. Tak. Czemu posiadam? Po pierwsze trend ERC404, po drugie INJ, który według mnie będzie grzany na rynku. Według mnie to będzie początek tego wszystkiego, myślę, niebawem. Mieliśmy ostatnio zagranie na BC20, gdzie też pierwsze kroki zrobiły NFT-ki i tu może być podobnie, więc stwierdziłem, że warto mieć ekspozycję na NFT plus na trend, stąd też decyzja, tak? Ale zresztą jakby widać, że ten temat tego trendu jest grzany, bo to był jeden z takich mocniejszych airdropów na Dojo i on wyszedł zajebiście, bo sushi chyba od ceny... 7x. Ja nie 10? Nie, chyba 7. Ja Z tego nie co wiem. liczyłem, co 7x. A nie, bo było. rzeczywiście jedno sushi na airdropie $150, a teraz Tak. jest cena gdzieś tam $1100. Dzisiaj Tak. chyba 800, ale tam ATH jest w granicy $1200. Ale tam market cap nie jest duży chyba, nie? No nie jest Nie, duży. nie jest. Ale jako market cap kolekcji NFT to jest największy na całym Injective. No bo jednak uważam ten trend połączenia coina z NFT jest bardzo ważny, bo na przykład dla mnie, ja nie jestem NFT-ciarzem i sprzedanie NFT-ka jest czymś trudnym. A Znaczy jeżeli się- możesz sprzedać NFT-ka za pomocą giełdy, tak jak sprzedajesz coiny, no to jest naprawdę mega uproszczenie. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie każdego stać na NFT-ka, jednego, a osoby przykładowo z większą kasą mogą sobie pozwolić na przykładowo 0,5 tokena NFT i mają też ekspozycję na to, więc to jest duży plus. A po drugie, mając NFT-ka ciężko się też wykaszować. Przykładowo jest dump na rynku, więc musisz z tego NFT-ka opchnąć. Musisz znaleźć kupca, tak? A posiadając token ERC44, no niekoniecznie, wystawiasz na rynku i tyle. No to jest jak normalnie krypto na Tak, giełdzie. więc według mnie ten trend będzie jeszcze grzany. On był grzany przez 7-10 dni i wydaje mi się, że to była pierwsza pompka, ale pamiętajmy, że takie trendy są grzane powiedzmy 3 razy w ciągu roku, tak? Ale to nie jest dla Ciebie trend rewolucyjny? No bo jednak Pod względem NFT-ków myślę, że na pewno ERC404 jest spoko, ale jest też jeden trend BN404, który jest ulepszeniem tego, ale o tym myślę, że kiedy indziej pogadamy. Dobra, dobra. Także jakby podsumowując nasze podejście do Dojo Swap, Dojo Trading, a by the way, jeżeli chcecie znaleźć Dojo, no to dojo.trading w przeglądarce i sobie wejdziecie na tego Dojo Swapa. Co ważne, bo tutaj wiele osób mi męczy bułę, próbując podpinać Metamaska do Dojo. Od razu powiem, to jest ekosystem Injectiva, który działa na kosmosie. Proszę do tego używać walleta Kepler, zainstalować sobie Keplera i działać tylko przez Keplera, ponieważ no nie wiem jak to porównać. Możecie to robić przez Metamaska, ale to jest, no nie wiem, masz może Wawa jakieś takie porównanie z życia wzięte, że nie ma sensu. No Tak- to jest jakby wlewać diesla do benzyny, no, do baku z benzyną. No. No dobra, to jest takie, no tylko tam to się wszystko już rozpierdoli. Ale trochę pojedziesz, no i tutaj tak samo, no podepniesz tego Metamaska, pojedziesz, ale Tak, tak. Jakby No. pamiętajcie o tym, żeby robić to zdecydowanie przez Kepler. No i co jeszcze bardzo ważne, ja na przykład bardzo dużo zarobiłem na Dojo z samych farm, czyli dodanie płynności do Dojo, między innymi w parze Dojo Injective, czyli no szczególnie DEXy potrzebują, w ogóle wszystkie giełdy potrzebują tej płynności, żeby transakcje przechodziły sprawnie, no bo giełda bez płynności, no to nie istnieje.
Dlatego między innymi jeszcze można złapać w miarę fajne procenty jakby w takiej, to trochę tak jak lokata, tak? Czyli albo my dajemy do płynności, albo dajemy do tak zwanego pula na staking, oddajemy te tokeny w pewnym sensie do użytku drugiej stronie, albo w formie płynności, albo na przykład, nie wiem, zabezpieczeń sieci, obrotu i tak dalej i dostajemy z tego ekwiwalent w postaci tam do wyboru różnych coinów. I co plusem jest, jeżeli chodzi o Dojo, że nie ma terminu unstakingu, ani w tym, ani w tym. Możesz z automatu zrobić sobie unstaking, bo większość projektów, jeżeli dajesz tak zwany staking, musisz na Mubi 3 dni, na gdzieś tam 10 No, dni. albo na Celestii to 21 dni na To przykład. już jest dużo. No przecież na Atomie też jest 30 chyba dni unlocku. To jest sporo, Tak. sporo. No. Tak. Więc tutaj Dojo akurat tym totalnie wygrywa, bo naprawdę wyobraźcie sobie sytuację, stejkujecie sobie, nie wiem, jakiegoś coina X, rynek niech idzie nawet w tą dobrą stronę, leci totalny pump X10, ty chcesz to skeszować, no nie możesz skeszować, bo musisz czekać 30 dni na unstaking, za 30 dni to już wszyscy się wyprzedadzą i tak naprawdę jesteś w dupie. Pod kątem takiego myślenia krótkoterminowego, no na Dojo robisz unstaking, c'est la vie, sprzedane, bye bye. Więc to jest naprawdę zajebista sprawa, jeżeli chodzi o akurat podejście teamu Dojo do stakingu i do farm. No tak, no ale to jeszcze tutaj trzeba zaznaczyć, że w tym momencie APR na samym pulu to jest chyba 100%. Już mniej, 77. No i to właśnie to będzie się zmniejszać. Im większy będzie Dojo, tym oprocentowanie będzie mniejsze. Przecież APR na farmie było 1000%, jak no nie więcej. 3000% w parze Dojo do Yen na samym początku. I później oni sukcesywnie przez co 3 dni albo 5, już nie pamiętam, zmniejszali teraz w tym momencie jest chyba 267%. To i tak jest sporo. Tylko jakby jeżeli jesteście dość świeżymi graczami, to bardziej polecam jednak tutaj wdawanie do pula, gdzie ten APR jest mniejszy, ponieważ dawanie na farmy, gdzie dajesz płynność, jest narażony troszeczkę większym ryzykiem i żeby to robić, warto wiedzieć, jak to funkcjonuje, ale myślę, że nie będziemy tłumaczyć, jak funkcjonuje dodawanie płynności w tym odcinku. Bardziej się tutaj chcieliśmy skupić na to, żeby zaznaczyć, że istnieje. Pamiętajcie, każdy ekosystem ma swoją zdecentralizowaną giełdę i po prostu my wybraliśmy Dojo, jeżeli chodzi o Injective. No i rynek na razie też wybiera. Tak, Także- czyli piraci chyba mają nosa. No to chyba tyle w postaci Dojo i Injective. To jest nasz coin na nadchodzącą, no właściwie nie nadchodzącą, bo ono już trwa, na kostce 2024-2025. Ahoj.